No, jeśli chodzi o wątek tej gry, no to zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo wiecie, SD też wyszło dobre, a wiemy, jak się skończyło. Co prawda, to nie ma tego ograniczenia, wszystko zależy od tego, czy będzie wydane na wiele platform, bo to bardzo dużo ma wpływ. Po pierwsze, czy będzie dostępna na Steamie, PS i Nintendo. Druga rzecz, czy jeśli będzie dostępna na tym Steamie, czy będzie gra wieloplatformowa, a nie, że tylko z jednej platformy, bo wiecie, jak będzie tylko jednoplatformowa, to wtedy jest do dupy sytuacja i nic nie zrobimy. No to dobrze, możemy teraz właśnie o tym traktować, ponieważ ponoć według tych informacji twórców ma wyjść na wszystkie platformy, ma być wieloplatformowa też tutaj pod względem zapisu, że można zacząć tu, a gdzie indziej kontynuować, też na Steam, właśnie urządzenia mobilne, ale również PC, co mnie bardzo pozytywnie może nie zaskoczyło, ale jest to bardzo dobrą wiadomością. Tyle, że jeżeli ma też na inne wersje być grywalne, to też nie może być zbyt wymagające, jednak chcielibyśmy, żeby była jak najlepsza grafika na PC. Oni będą i tak musieli to zoptymalizować, bo inaczej to ci nie pójdzie. A to, co ty teraz powiedziałeś, to jest połączenie kont z tego. Synchronizacja tak zwana po prostu, że synchronizujesz profil z PS-a na przykład na PC-cie, żeby móc tak grać. No też właśnie myślałem, że o to chodziło. Oczywiście na Steamie też będzie. Może być tak, że edytuje się ustawienia w zależności od platformy, czy na mniejsze, czy na większe i to by mógł być też bardzo dobry sposób na optymalizację. Ray tracingu ci na pewno nie zrobią, o to się nie martw. W Inazywie ci tego nie zrobią, to się nie bój. To możesz pomarzyć o czymś takim. No i to, co już zostało powiedziane ogółem, ta gra stanowi kumulacyjną koneksję wszystkich części, również Areasa i Oriona, no i ewentualnie kolejnej właśnie, którą te postacie inaugurują w stosunku do właśnie całej serii i drużyny te nowe, w której w tej grze właśnie mają być. No jeśli chodzi o możliwości gry, no się wszystko okaże. Shadery, wiesz co, jedyna sytuacja, która najbardziej by ratowała grę, jeśli chodzi o ERT, to byłaby możliwość modowania gry, czyli możliwość dodawania modyfikacji, bo jeśli to będzie na Steamie, no to powinien być dostęp do warsztatu Steam. W związku z tym powinna być możliwość tworzenia postaci, tworzenia powiedzmy boiska na przykład i tego typu rzeczy. No może nie wiem czy z historiami, chociaż jakbyście mogli tworzyć na przykład wasz scenariusz, to byłoby bardzo rozbudowane wtedy, bo często takie jest na przykład w grach strategicznych typu Heroes Might of Magic, że możecie na przykład własny scenariusz, a tutaj nie ma, czyli to jest wycofanie troszeczkę. Wiem, inny typ gry, ale rozumiecie o co chodzi na pewno. Dobra, i No już... bardzo mnie zaciekawiłeś tą opcją, bo to jest bardzo daleka idąca. Ja też miałem pewne pomysły zastosowań, ale aż tak szerokich to chyba nie. Teraz bardzo kontrowersyjna informacja, ponieważ Dobra. nie wiem, czy początkowo nie mogłem dopatrzeć się daty artykułu, czy wpisu ewentualnie, odnośnie braku awatarów, uzbrojeń Miximaxów, a nawet dusz, które tu powinny być, ale też w innej informacji dopatrzyłem się, że będą tyle, że wymaga to więcej czasu, aby to dostosować, tudzież przekonwertować z wersji poprzednich, głównie Strikersa 2013, ponieważ graficznie no to wygląda na silnik tej gry lekko zmieniony, tak jak mieliśmy właśnie serię Go w porównaniu do RSA czy Oriona. Jest takie graficzne jakby ulepszenie bardziej pod względem też proporcji postaci, boiska, fizyki i tu też jest takie coś odczuwalne. Jeśli chodzi o jeszcze Inazumę, to podejrzewam, że to będzie DLC. Chyba, że oni zrobią z bety na normalną wersję te awatary, uzbrojenie i tak dalej. Ale mogą też tak zrobić taki psikus. Jak chcecie mieć awatary i uzbrojenia, miksy maxy, możecie mieć. Ale musicie zainwestować. Czyli to musicie kupić DLC. Na tym to polega w dzisiejszych czasach często. Niestety. No i tu się właśnie wiele sprowadza do ceny, żeby ta cena nie była za niska, aby twórcom się opłacało, też nie za wysoka, żeby odstraszać kontrahentów. Nikt ci tego nie kupi, jak za betę tam chyba 100 zł biorą sobie. Za samą betę, co nie?
Ale to chyba chodzi o jakiś wcześniejszy dostęp i W tak sensie, dalej. w sensie tak, ale to nie bierzemy pod uwagę żadnych innych DLC-ków. To będzie na zasadzie takiej, że gra będzie po prostu tania, a DLC będzie drogie. To na tej zasadzie będzie działać, wiesz? No jeszcze to się doanalizuje. Teraz coś ciekawego, co może zainteresować wielu, czyli poziomy trudności. Zastanawiałem się też, jak to ma być. Czy to będzie odnośnie trybu gry, że tam wybieramy sobie na początku trudność przynajmniej z kilku dostępnych i jest każda przez cały czas, czy konkretny mecz jest dostosowany odnośnie tej poziomej trudności, czy jedno i drugie. No i odnośnie tego wyszło, że jeden mecz jest ustalany odnośnie poziomu trudności. Prawdopodobnie przed jego rozpoczęciem wybieramy klasę. Może tak, może coś takiego na wzór właśnie nie tego całościowego do trybu gry jak w Diablo 2, tylko coś takiego jak w Super Mex. I mamy tu na przykład tryb standardowy, który no spolszczając się nazywa klasa Inazumy. Tryb trudny, klasa Trójkąta Śmierci. Tryb bardzo trudny, klasa Niebiańska i ekstremalnie niemożliwie trudna ale klasa gola strzeliłem. legendarnego bohatera. Strzeliłem takiego gola, że jestem zaskoczony, że to wlazło, naprawdę. Ja muszę to zobaczyć. No i właśnie to odnośnie Odnogałem. trybów gry. Może ty Przyszło to chciałbyś znowu. się jakoś do tego ustosunkować. Jeśli chodzi o poziomy trudności, ogólnie ja jestem wielkim zwolennikiem robienia bardzo dużej ilości poziomów trudności, czyli na przykład od 0 do 7, przynajmniej, żeby był duży przestrzał i żeby było czuć różnicę tą, że wchodzisz na poziom mocny i żeby też tak łatwo tego mocnego nie dało się pokonać, tak? Żeby był taki poziom, ja to nazywam, jest taka seria gier Sid Meier's Civilization, niemożliwy. To przeszło przez bramkarza ogólnie, co nie? No i właśnie odnośnie tego ja też jestem zwolennikiem, gdy jest większa, ale lepiej przy większej. Nawet coś takiego na zasadzie skalowalności, żeby też pliku to dużo nie ważyło, że edytujemy powiedzmy plik poprzez jakiś schemat, jakiś wzór, algorytm i tych poziomów trudności powiedzmy jest na przykład bez limitu, czy limit 100 000 jakimś suwakiem się przesuwa, więc odnośnie tego no też się obawiam, że może być tak jak ty mówisz. No, jeśli chodzi jeszcze o cały pomysł, no to założenia są dobre, tylko na czym polega to utrudnienie? Czy co, że bot będzie cheatował, czy to, że ty będziesz miał słabszych zawodników, czy będzie miał bonusy, czy po prostu sam w sobie będzie lepiej grał, bo wiesz, to nie jest fajne, że nie było czegoś takiego, że bot ci cheatuje, chodzi mi o to, żeby on grał lepiej, tak samo jak masz w Fifie, to w Fifie bot ci nie cheatuje, on po prostu gra lepiej, fizycznie. A już wpadłem na pomysł, w jaki sposób twórcy mogliby zarobić duże pieniądze. Naprawdę. Wystarczyłoby wystawiać DLC, które kosztuje mało. Załóżmy 5 do 10 euro. Ale to DLC tylko powoduje spolszczenie gry. Mieszkasz w Hiszpanii, kupujesz hiszpański. Mieszkasz w Polsce, kupujesz polski. O, jako oddzielne. Albo bazę kupujesz jako całość, jak chcesz grać wielu. Takie DLC powoduje zysk. Czemu? Bo ludzie nie chcą się uczyć japońskiego, ludzie nie będą chcieli się zawsze uczyć angielskiego, ludzie nie będą chcieli poznawać tego francuskiego, hiszpańskiego, tylko będą chcieli mieć prostą sprawę. Kupiłem grę, kosztowała 250 zł, chcę ją rozumieć, bez tłumaczenia w głowie. I na tym to polega. Akurat angielski to bez przesady, bo teraz młodsze osoby bardziej rozumieją, jeżeli nie mówią, to chociaż czytają, coś tam kojarzą, ale jeżeli chodzi o inne języki, to jak najbardziej. Kolejny aspekt odnośnie rozwoju zawodnika poprzez wzmacnianie atrybutu. No ja myślałem sobie, że to będzie wyglądać tak, że uzyskuje się punkty na rozwój danego właśnie atrybutu bez limitu poprzez skalowalność, tak jak w przypadku tych poziomów trudności być powinno według mnie i prawdopodobnie ciebie. Ponadto powinno istotnie to przynajmniej rozwijać kilka możliwości danego atrybutu. W przypadku samej techniki na przykład to siła strzału początkowa, czyli ta wylotowa, końcowa jak strzał dochodzi i też odnośnie osłabienia wraz z odległością prawdopodobnie coś takiego jest. A tutaj wykazali na razie, że ma być ogólnie technika, blok czy obrona w zależności od tłumaczenia, dribbling, kopnięcie, prawdopodobnie siła strzału, Czekaj, mamy tak. szczęście. Czekaj, przejście, a to nie jest pressing po prostu?
No, Bo zależy o który aspekt pytasz. najłatwiej jest po prostu zrobić to, jakbyś miał w zwykłej, jak masz zwykłe, jak chcesz im dawać statystyki, to możesz im dawać statystyki na zasadzie takim, jak masz w FIFA, kurczę. Dajesz im statystyki, technika, potencjał i tak dalej i na tej zasadzie by to najłatwiej działało. No to bardzo prymitywny sposób, ale tu mamy do tego jeszcze wytrzymałość od staminy, szybkość i łapanie, przechwytywanie od catch. I mamy tu 8, wcześniej dopatrzyłem się 6 w zależności od schematu tych głównych atrybutów. No i to są takie podstawowe, ja myślałem, że właśnie to będzie bardziej tak, będzie można bardziej spersonalizować pod siebie każdy ten atrybut, żeby jeszcze dodać do niego osobną podziałkę na konkretne statystyki, żeby wzmocnić to, co nas najbardziej interesuje. A właśnie, mnie ciekawi, czy byłaby możliwość na przykład przerzucenia postaci, bo tak, bazowo w FIFA masz taki system, że jeśli przerzucisz, załóżmy postać pomocnika na obronę, to on będzie działał, ale chyba będzie gorzej działał. W iluś tam procentach. I mi chodzi właśnie, jak to będzie wyglądało tutaj. Bo sam rozwój zawodników no może wejść, no to jest na zasadzie pewnie, nie wiem, ty tam patrzyłeś i to będzie tak samo jak tutaj w Strikersach, czyli literowo, czy będzie jakoś inaczej? To jest tak zwana rzadkość zawodnika i jego klasa. Prawdopodobnie ci o to chodzi. No i mamy odnośnie tego normalną, wzrastającą, zaawansowaną, najlepszą, legendarną i bohaterską od poziomu 1 do 3. Aha, czyli że to jest rzadkość i jeszcze poziom może to być konkretny, tak? To znaczy poziom raczej nie dla konkretnego zawodnika całego konta. Na razie powiedzieli tylko o rzadkości zawodnika. Podobna zasada jak w SD to jest takie, to mi się bardziej właśnie podoba, że jest rzadkość zawodnika, bo rzadkość zawodnika dużo powoduje. Gdyby do mnie był zrobiony tryb online, to byłoby fajna organizacja sprzedawania tych postaci na rynku, czy jest rzadka, czy nie jest rzadka, na przykład zbieranie na danej kolekcji, w tej grze że zbiera się 11 zawodników i na przykład masz jakąś kolekcję i za to dostajesz jakiś bonus, czy jakąś nagrodę, jak to jest chyba w przynajmniej wielu grach przeglądarkowych, nazwijmy to. Nie wiem jednak, czy to ta klasyfikacja nie jest bazowa pod względem usytuowania w serii, że lepsi, bardziej popularni zawodnicy są wyżej czy niżej. Czy to w ogóle ma związek bezpośredni z rozwojem? Tego akurat nie wiem. Na razie jest Wszystko nazwane zależy. to jako rzadkość. Co mam określę to rzadkość? Nie wiem, ma być ktoś wyjątkowy, bo jest wyjątkowy, czy co? Ma być wyjątkowy, bo po prostu rzadki jest? Ma być OP legendarny, czy po prostu jest rzadki, bo jest rzadki? I to jest takie pytanie, bo to jest na zasadzie takich trochę Pokemonów. No masz rzadkiego Poksa, ale ten Poks nie musi być wcale najsilniejszy z tego rodzaju Pokemonów. Co właśnie jeszcze twórcy powiedzieli? Że będą częste aktualizacje po premierze. Oczywiście chodzi o tą premierę oficjalną, nie betę, która będzie zawierała prawdopodobnie dodawanie właśnie zawartości, poprawki, bugów, takich kwestii. A bugi co No- w każdej grze ci poprawiają, to jest chyba normalna aktualizacja. No ale to jest właśnie takie przykład, że coś poprawiają. Później Super. okazuje się, że to źle działa, powoduje problem i trzeba to poprawiać. Czyli to jest aktualizacja po to, żeby zrobić więcej błędów, żeby mieć pretekst po to, żeby zrobić więcej aktualizacji. Moim zdaniem grafika strzałów jest taka sama lub lepsza aniżeli w pierwszej serii anime oraz grafika postaci jest taka sama lub gorsza też z tym porównując i to są moje oceny na podstawie zwiastunów Dobra. kilku, którym i twórcy nas raczyli do tej pory. Nie widziałem żadnych informacji, może ty widziałeś jakieś informacje związane, czy będzie możliwość rozwijania technik Hisatsu. To jest bardzo ogólny temat, jakoś bardziej konkretnie. Chodzi mi o to, że rozwijanie nie polega na tym, że zdobędziesz z ognistego tornado, na przykład ognisty tornado Fireball Skiru, tylko ognisty tornado na przykład plus 2K, że je rozwiniesz, o tym. Jeżeli o to chodzi, to chyba w Strikersach jest coś takiego i to ten rozwój taki Strikersach- podstawowy, W Strikersach ewolucyjny. nie masz czegoś takiego konkretnie, tylko masz to w Galaxii i w Chronostone. We wszystkich wcześniejszych innych częściach tego typu masz coś takiego, co nie? Akurat jeśli o to... No tu akurat nieomal na pewno, że to będzie. Myślałem, że chodzi o wzmocnienie technik nie tylko zawodnika, ale konkretnej techniki poprzez siłę, prędkość. W SD dość dużo zależało od tego paska. Często było tak, że nawet słaba technika miała szansę cokolwiek zrobić. No czyli ogólnie gra ma potencjał, ale
Czy osiągnie ten potencjał, to już zależy. Tak, tak, ale to też właśnie zależy od tego, czy głównie sukces z perspektywy gracza, czy faktycznie ten czas wykorzystają na rozwój, zwiększenie zawartości, rozwiązanie, poprawienie grafiki, no czy potraktują to jako przeczekanie, no to wtedy nie ma na co liczyć. Według mnie powinny być dodatkowe nowe techniki Hisatsu, nie tylko z racji kolejnej serii, bo wiadomo, że tam musi być odnośnie tych postaci, które będą, ale również starych zawodników i to nie tylko te bazowe, ale łączone, że na przykład jedno z drugim, co normalnie dawało to, co w serii, no to tu inne połączenie, które nie było tam pokazywane, da coś innego. No tutaj jakby, bo ci chodzi o to, żeby można było wykonywać też Hisatsu nie tylko z tymi osobami, z którymi można, tak? I jeszcze inaczej, żeby nawet te dwie łączone techniki Hisatsu dawały jakiś efekt, tak jak tu na przykład są pojedyncze i nie można ich z niczym połączyć. Mhm. Jeny, jakie piękne bramki ja mam. Jak ja z tobą rozmawiam, jakieś nietypowe strzały robi, niesamowite. Pierwszy raz mi się udają takie rzeczy. Ten stream to normalnie przejdzie do historii. Nikt mi nie będzie w stanie powiedzieć, że zrobiłem takie strzały normalnie. No i to, o czym mówiłem, dusze, awatary Miximaxe i uzbrojenia właśnie z nich powinny być możliwe do użycia naraz. I to w jaki sposób? Na przykład jest najpierw dusza, daje to awatara z postaci bazowej i do tego dochodzi uzbrojenie. To się wzajemnie ze sobą zwiększa, czy osobno, czy poszczególnie poprzez siebie dodatkowe się wzmacnia, to nie wiem, no ale żeby można było to nałożyć i żeby każdy z tych elementów składał się na tą ostateczną wartość. Mhm. No tak, no jeśli chodzi o treningi, to jest rzecz, którą można zmieniać w trakcie gry tak naprawdę, jak ma wyglądać. Postacie wzmacniają się w miarę grania meczów. A, no to widzisz, no to rozwiązuje mój problem. Masz jakieś informacje na temat ekwipunku? Chodzi mi o to, czy to będzie, bo ja nic o tym nie wiem, czy to będzie wyglądało jak w Chronostone'ie, że masz buciki, te wszystkie przedmioty, czy jak to wygląda? Bo tam wiesz, miałeś bransoletkę, miałeś ochraniacze chyba i tego typu inne rzeczy, miałeś te dodawanie technik i nie dawanie technik. No i kolejna kwestia, według mnie układ meczów w trybie fabularnej kampanii powinien być identyczny, tak jak w anime, oraz podzielony na poszczególne serie osobno. Właśnie bazując na Strikersach było to tak wymieszane, że nie było każdej drużyny z każdej. Oczywiście też w trybie takim podstawowym historii walczyliśmy jedną drużyną, więc też we wszystkich nie graliśmy bezpośrednio, no ale powinno coś takiego być, a nie tak, że na przykład wszystkie drużyny chociażby z protokołu Omega są powiedzmy jedną drużyną, tylko każda powinna być osobna i coraz to z nią walczymy. A nawet na etapie takiej, jak później Zanar wzmocnił drużynę Gammy protokołu Omega 3.0, to też powinna być kolejna walka właśnie z tą drużyną, oprócz tej podstawowej 3.0 i tak dalej. Teraz bardzo ciekawy element, na który wszyscy może czekali, czyli tryby gry. Dobra, będę strzelał, że jest single player, multiplayer i jest turniej, pewnie. I poza turniejem są jakieś losowe drużyny do grania między sobą czy coś? Bardzo podobnie, tylko trochę jest to nieco inaczej ukształtowane. Są głównie Strzelałem, nie wiem akurat. Tutaj 3 tryby gry. Jest tryb jednoosobowy, gdzie mamy wybór drużyn oraz trudności. Mamy tryb wieloosobowy internetowy, tamten jednoosobowy bezinternetowy i ten wieloosobowy zawiera losowe i prywatne mecze, wybór drużyn, postęp postaci, zapis funkcji bez wpływu na zapis główny. W innym trybie gry każdy tryb gry jest osobny, a przynajmniej ten właśnie dodatkowy i też przygodowy, historyczny, story history, co jest to fabularną kampanią. Wszystko od początku zdobywamy, seria po serii przez 6 czy 7 tych serii, no po prostu wszystkich. A, w ten sposób. No to nie ma takiego skomplikowania, jak żeby ktoś nie ogarnął.
A odnośnie elementu, o którym ty mówiłeś, wyposażenia, twórcy prawdopodobnie się na ten temat nie wypowiedzieli, ale sobie myślałem o takich właśnie zagrywkach, urządzeniach, regulowane korki, co w Aresie był Raimon kontra Królewscy, że przez to wolniej się poruszali, musieli bardziej z nimi walczyć, no przez to więc paradoksalnie więcej siły zatrzymali i później jak te blokady zostały zwolnione, to byli szybsi, podczas gdy właśnie Raimon na tej zwykłej szybkości grał. I musiał później Jeśli to stosować miało tą- być ogólnie fabularne, to by musiało być na takim zasadzie jak w Dragon Ballu masz, jak masz grę z jakąś drążoną, to masz te etapy, że oni nagle w danym momencie są silniejsi i walczą z nimi parę razy i wiesz, to na tej zasadzie. To ma potencjał, jeśli chodzi o fabułę, to prawda. Nie mam niestety co dodać, bo się zgadzam z tym. Mogą być kartki, kontuzje, działalność fizjoterapeutów. A, w sumie brakuje mi czegoś takiego, w sumie w Inazumie jak ręka przypadkowa. Jakby nie patrzeć. Bo Ręka przypadkowa to raczej by chodzi musiało być... o to, że ręka, fizycznie. No to wiem, ale to by prawdopodobnie musiało być tak, że podczas wykonywania jakiegoś ruchu akurat piłka trafi, jeżeli to w ogóle to by było możliwe, niż że nie wiesz kiedy, ni stąd, ni zowąd zawodnik ci rękę wystawia, ty nie masz na to żadnego wpływu. Wiesz co, można po prostu przypadkowo strzelać w zawodnika i wywołać rękę. Działania podczas meczu, o jakich działaniach mówisz? Mamy takie działania jak faza skupienia, faza działalności w strefie ataku i obrony, rozchwytywanie, miernik napięcia do użycia techniki to ten wskaźnik, o którym wiadomo, miernik łapacza odnośnie właśnie bramkarza, przechwytywania tego ciosu, jego bronienia, zmiana strzału w obrębie jednego zawodnika, blokowanie strzału i długi strzał. Zostało tak sproszczone przeze mnie. Ale to będzie miało to samo, ty czytasz też te atrybuty, tak, teraz? Nie, to nie są atrybuty, tylko modyfikatory odnośnie jakie działania są podejmowane, Też głównie w wszystkim? obrębie jednego zawodnika, ale no po prostu wpływające na przebieg meczu. Mhm. W ten sposób. No tak. To są te... I później z tego przechodzimy do... W sumie nie wiem do czego. Mamy tutaj strzelanie, no to tu jest taka faza jakby przygotowania do strzelania. Mamy obronę, no to tu odpowiednia faza, tylko jest po prostu No dobra, już rozumiem. więcej tego podane. Tak. A co do tego dopowiedzieć, no takie określenie na fazy powoduje, że gra jest bardziej strategiczna, można powiedzieć, i może przykuć większą uwagę, że jednak masz wpływ na to większy, poza tylko tym, że jesteś w meczu. Z tego punktu ja bym bardziej patrzył.